Aby skutecznie korzystać z narzędzi oraz frameworków, konieczne jest zrozumienie ich fundamentalnych, podstawowych zasad oraz funkcjonalności. W dzisiejszej części serii Testy wydajnościowe z K6 nauczymy się nagrywać przypadki testowe. Ponadto będziemy je parametryzować oraz dowiemy się, w jaki sposób przygotowywać kod, aby był czytelny i prosty w utrzymywaniu. Podstawowym elementem przygotowania scenariusza testowego jest pokrycie wszystkich żądań HTTP oraz innych operacji, które wykonuje użytkownik na stronie. Najczęstszym jednak przypadkiem jest tworzenie prostych żądań poprzez interfejs API. Istnieją dwa główne sposoby przygotowywania scenariuszy testowych. Pierwszy z nich zakłada, że na podstawie gotowej dokumentacji będziemy pokrywać każde kolejne żądanie w skrypcie. Drugi natomiast zakłada nagranie ruchu sieciowego poprzez dostępne proxy. Dziś omówimy dwa najpopularniejsze sposoby na zgranie ruchu z przeglądarki poprzez proxy. Pierwszy z nich zakłada skorzystanie z narzędzia utworzonego przez deweloperów K6 do przeglądarki Firefox oraz Chrome. Drugi ze sposobów będzie polegał na skorzystaniu z pliku HAR, który jest generowany w przeglądarce. K6 Browser Recorder to rozszerzenie do przeglądarki Firefox oraz Chrome, które pozwala na przykrywanie ruchu sieciowego, a następnie konwersję go na skrypt odpowiadający scenariuszowi w K6. Jest to odpowiednik rozszerzenia BlazeMeter, który stosowany jest najczęściej do JMeter'a. Różnią się one natomiast tym, że w przypadku K6 scenariusze są zapisywane w chmurze zamiast lokalnie. Po kliknięciu przycisku Start Recording i wykonaniu ścieżki testowej należy zatrzymać całość, aby przeniosło nas to do panelu z nagranym scenariuszem. Z panelu scenariusza będziemy mogli wykonać szereg różnych innych czynności. Będzie to m.in. dodanie interwałów czasowych między kolejnymi żądaniami. Będzie to też wykluczenie żądań do domek trzecich oraz uwzględnienie plików statycznych. W naszym przypadku interesują nas tylko żądania do głównej domeny bez uwzględnienia plików statycznych. Po kontynuacji procesu generacji zostanie wygenerowany scenariusz na podstawie konfiguracji, którą wskazaliśmy. W obecnej postaci wiele elementów, takich jak nagłówki HTTP, jest powtarzalnych. Ponadto brakuje asercji odpowiedniego nazewnictwa. Zanim jednak przystąpimy do edycji, omówmy drugi ze sposobów nagrywania scenariuszy testowych. Deweloperzy Grafana Labs przewidzieli, że nie wszyscy używają przeglądarek Firefox oraz Chrome. W związku z tym utworzyli oni narzędzie trzecie, które pozwala na konwersję pliku HAR generowanego przez każdą przeglądarkę do postaci scenariusza testowego. Format HAR, czyli HTTP Archive, przetrzymuje różne informacje dotyczące żądań oraz odpowiedzi. Będą to m.in. czasy ładowania, nagłówki czy przesyłane dane. Przykładowa część pliku HAR ma następujący format. Narzędzie, o którym przed chwilą mówiłem do konwersji pliku HAR na scenariusz testowy, nazywa się HAR2K6. Po pomyślnej instalacji narzędzia możemy użyć konwertera do przetworzenia pliku HAR na scenariusz K6. W porównaniu z K6 Browser Recorder, narzędzie HAR2K6 jest mniej elastyczne. Struktura pliku HAR nie jest dość dobrze udokumentowana, co czasami prowadzi do pewnych błędów w narzędziach. Po wygenerowaniu scenariusza testowego konieczna jest jego edycja oraz parametryzacja. Wróćmy do przykładowego scenariusza wygenerowanego przez K6 Browser Recorder, aby omówić zmiany. Scenariusz w pierwszym przypadku składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszy z nich jest to Object Options. Definiując Object Options, możemy określić różne parametry, takie jak ilość równoległych użytkowników korzystających z aplikacji, progi jakości czy czas trwania testu. Szczegółowo omówimy ten obiekt w kolejnych częściach. Obecnie istnieje ponad 50 pól, które możemy w nim zdefiniować. Aktualnie jednym z najczęstszych błędów w naszym skrypcie jest brak reużywalności większości z pól. Będą to m.in. nagłówki HTTP czy adres URL. Aby temu zaradzić, zmodyfikujmy lekko nasz scenariusz, abyśmy nie musieli za każdym razem definiować tych samych pól na nowo. Kolejnym istotnym elementem jest czas interakcji między kolejnymi żądaniami na stronie. W przypadku wygenerowanego scenariusza czas spoczynku użytkownika wynosi od 9 do około 9,6 sekund. Zakładamy, że ten czas jest różny i będzie wynosił od 3 do 10 sekund. Na tym etapie spróbujmy też wprowadzić troszkę losowości do naszego scenariusza testowego. Zakładamy, że istnieje 5 scenariuszy testowych, w którym każdy z nich jest stały. Aby wprowadzić losowość, użyjmy biblioteki K6 Utils. Do wydobycia danych z aplikacji takich jak nazwa artykułu czy adres źródłowy, skorzystaliśmy z budowanych funkcji do manipulowania obiektami HTML. Te funkcje mogą przypominać te znane z Cypressa czy Protractora, generalnie frameworków do przeprowadzenia testów automatycznych funkcjonalnych. Zwróćmy uwagę na umiejscowienie zmiennych article name oraz article href. Dlaczego są one zdefiniowane przed grupą? Porozmawiajmy o tym nieco szerzej. Aby utrzymać spójność w krokach testowych, powinniśmy skorzystać z grupowania.
Można to porównać do transaction controllerów z JMeter'a. W K6 wszystkie zmienne zdefiniowane wewnątrz grupy są znane tylko dla niej. W związku z tym, jeśli zdefiniujemy article name wewnątrz drugiej grupy, wartość ta nie będzie znana dla grupy trzeciej. Grupowanie jest również przydatne, kiedy chcemy zgromadzić kilka różnych żądań wykonywanych na tym samym etapie testu. Na przykład, kiedy wchodzimy na stronę główną, wykonujemy kilka równoległych żądań HTTP. W takim wypadku wszystkie te żądania powinny być w jednej grupie o nazwie wejście na stronę główną. Wprowadźmy lekką zmianę nazewnictwa w naszym skrypcie. W ten sposób będziemy mogli w prosty sposób utrzymywać nasze scenariusze testowe, nawet gdy dodamy kolejne żądania. Nie będzie problemu z ich identyfikacją, a jak przekonasz się w kolejnych częściach, ułatwi nam to analizę z narzędziami trzecimi. Zwróćmy uwagę na brak asercji w naszym skrypcie. Asercja w programowaniu to pewien mechanizm, który zakłada sprawdzanie pewnych warunków lub założeń w trakcie wykonywania programu. Jest to sposób weryfikacji, czy pewne oczekiwania są spełnione, co pomaga w wykrywaniu kolejnych błędów. W przypadku wykrycia nieprawidłowej asercji w teście jest on najczęściej zatrzymywany. W implementacji narzędzia deweloperzy K6 zrezygnowali z asercji na rzecz czeków. Są one podobne do asercji z tą różnicą, że w momencie, kiedy błąd zostanie wykryty, nie przerywają one działania całego testu. Czeki przyjmują jako pierwszy argument obiekt response. Posiada on wiele pól, na których możemy wykonywać setki asercji. Najczęściej używane jednak pola to status odpowiedzi serwera, treść odpowiedzi czy nagłówki odpowiedzi. Wykorzystując powyższy mechanizm, edytujemy nasz skrypt. Jeśli zdecydujemy się jednak na użycie tradycyjnej asercji, będziemy musieli napisać własną funkcję. Na tym etapie też warto wspomnieć, że funkcja check zwraca true albo false. Możemy wykorzystać te informacje do napisania naszej własnej funkcji. W momencie wykrycia błędu na podstawie funkcji check, przerywana jest obecna iteracja i rozpoczyna się nowa. Do tego natomiast użyjemy wbudowanej funkcji fail. W dzisiejszej części serii wprowadziliśmy się w podstawowe funkcje narzędzia K6. Nauczyliśmy się nagrywać przypadki testowe, parametryzować je, a także tworzyć pierwszy scenariusz. W kolejnej części serii skupimy się na ustawianiu progów jakości oraz poznamy, jakie są rodzaje metryk oraz czym jest tagowanie. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.